Witajcie kochani! Kilka dni temu opublikowałam dla Was haul, w którym opowiedziałam Wam o kosmetykach pielęgnacyjnych i zapachach, które kupiłam w ostatnim czasie. Link do niego znajdziecie pod filmikiem. I dzisiaj wracam do Was z drugą częścią, w której przedstawię Wam kosmetyki makijażowe, jakie znalazły się ostatnio w moim posiadaniu. Na początku chciałabym wspomnieć o dwóch kosmetykach, a mianowicie podkładzie Diora Dior Skin Forever oraz maskarze Lancome Hypnose. Ja o tych produktach mówiłam Wam już zarówno w filmie poświęconym kosmetykom wartym zakupu i godnym polecenia, a także pisałam o nich na blogu. Także pozwólcie, że już nie będę się tutaj powtarzać. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zajrzenia w opis pod filmikiem, tam znajdziecie odpowiednie linki. W mojej kolekcji kosmetyków pojawiła się niedawno również moja pierwsza w życiu baza pod makijaż marki By Terry. Co to za marka? Jest to luksusowa marka kosmetyczna, która jest w Polsce dostępna na wyłączność w perfumeriach Moncredo. Markę tę założyła francuska makijażystka, która stoi za sukcesem kultowego i znanego na całym świecie korektora pod oczy i do twarzy marki Yves Saint Laurent o nazwie Touche Éclat. I ta właśnie makijażystka stworzyła własną markę, w której asortymencie znajdziemy zarówno produkty makijażowe, jak i pielęgnacyjne oraz zapachy. Pozwólcie, że ja nie będę Wam dzisiaj za dużo opowiadać o tej marce, ponieważ planuję zrobić odrębny film na jej temat, w którym przybliżę produkty tej marki, jak i samą markę, ponieważ uważam, że one są naprawdę świetne jakościowo. Jeżeli chodzi o samą bazę, to ja jej używam głównie w strefie T i głównie wtedy, kiedy gdzieś wychodzę lub realizuję filmy na YouTube, czyli wtedy, kiedy potrzebuję po prostu, żeby ten makijaż był trwalszy i bardziej wytrzymały. Jakie jest działanie tej bazy? Przede wszystkim przeciwzmarszczkowe, ale też ujędrniające. Ona się bardzo łatwo i szybko rozprowadza, szybko się wchłania i pozostawia cerę taką ładnie wygładzoną i matową. Produkt bardzo ładnie pachnie i jeszcze lepiej wygląda. Co mi się w nim bardzo podoba, to to, że on jest dozowany w formie pompki, że widać stan zużycia. W tej chwili nie wiem, czy to będzie widać tutaj na zbliżeniu, ale ja już zużyłam mniej więcej tyle tego produktu i jest to widoczne. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta pompka jest tutaj odkręcana, czyli jak skończy mi się produkt, to będę mogła sobie resztę wyjąć, co uważam za bardzo duży plus. Póki co jestem z tej bazy bardzo zadowolona, ale o jakąś dłuższą recenzję pokuszę się, kiedy już skończę ten produkt. Poza bazą By Terry kupiłam również balsam koloryzujący do ust tej marki w kolorze wiśniowym o nazwie Cherry Bomb, przy czym radziłabym Wam się tutaj nie sugerować tym odcieniem widocznym w kamerze, ponieważ on wcale nie jest tak intensywny, wręcz przeciwnie. Na ustach jest półtransparentny. Jakie jest jego działanie? Przede wszystkim nawilżające i odżywcze. On błyskawicznie wygładza nawet najbardziej spichrznięte usta i ma bardzo ładny, delikatny, różany zapach. Ja byłam z niego tak zadowolona, że kupiłam sobie drugi balsam w kolorze takim baby rose, tak bym powiedziała, jasno-różowy. I znowu on tutaj wygląda na intensywny, a na ustach jest prawie niewidoczny. Jeżeli chodzi o konsystencję tych balsamów, to ona jest taka bardzo gęsta i sprawia, że jak zawieje wiatr, to włosy mogą nam się przykleić do ust, czego ja osobiście bardzo nie lubię i dlatego też ja tych balsamów w ogóle nie używam wychodząc z domu, zwłaszcza że trzeba je nakładać palcami. I odradzam też używanie ich na noc, ponieważ brudzą poduszki. Natomiast w ofercie By Terry jest jeszcze ten sam balsam z filtrem, ale bezbarwny. Także zastanawiam się, czy nie zaopatrzyć się jeszcze w niego. Tak czy inaczej, gorąco polecam Wam te produkty, ponieważ są naprawdę świetne jakościowo. Wszystkie pozostałe kosmetyki, o których Wam dzisiaj opowiem, będą kosmetykami dwóch marek. Clinique i Estée Lauder i tutaj znowu się powtórzę. Ja je kupiłam na wyprzedaży w sklepie korporacyjnym Estée Lauder. Wszystko na temat tej wyprzedaży napisałam w odrębnym poście na blogu, do którego link zamieściłam pod filmikiem, także zainteresowanych odsyłam na swoją stronę.
I zacznę może od podkładu marki Clinique o nazwie Anti-Blemish Solutions, który jest jednym z moich ukochanych podkładów do cery mieszanej w kierunku tłustej, który kryje w stopniu średnim do wysokiego. Jest podkładem długotrwałym, nieuczulającym i niezapychającym porów. Ja używam zawsze odcienia najjaśniejszego, jedynki o nazwie Fresh Alabaster i tylko czasem, zwłaszcza w lecie, mieszam go albo zastępuję numerem 2. Ja ten podkład bardzo, bardzo lubię. Najbardziej zaraz po Diorze, Dior Skin Forever. Bardzo podoba mi się to, że jak on się nam skończy, to możemy go przeciąć i wydostać resztę produktu. Natomiast też trzeba z tym uważać, bo on bardzo szybko zastyga, także nawet jeżeli zamkniemy go w woreczku, to on długo nie wytrzyma. Także miejcie to na uwadze. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego podkładu, to odsyłam Was do wpisu na temat 5 najlepszych podkładów do cery mieszanej i tłustej, który zamieściłam na swoim blogu. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz podkładu kupiłam również rozświetlacz pod oczy marki Estée Lauder Double Wear Blush and Glow w kolorze jasno-różowym, czyli takim, który idealnie będzie krył moje fioletowe i widoczne cienie pod oczami, a który jest aplikowany w formie pędzelka, czyli tak jak ten kultowy tusz Eclat, przy czym ja muszę powiedzieć, że nie przepadam bardzo za tusz Eclat. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to ja jestem z niego zadowolona, ale też nie używam go zbyt często, ponieważ ja oczekuję od produktu pod oczy, żeby on jednak bardziej krył, a mam swój ulubiony korektor pod oczy i jest nim korektor Sisleya, o którym mam nadzieję kiedyś opowiem Wam coś więcej. Bardzo często używam natomiast korektora do twarzy z serii Estée Lauder Double Wear, który bardzo lubię i który aktualnie należy do moich ulubionych korektorów. Wygodna aplikacja w formie takiej gąbeczki umożliwia precyzyjne nałożenie tego produktu w zależności od miejsca, gdzie znajduje się niedoskonałość na naszej twarzy i można go stosować również pod oczy, przy czym z uwagi na fakt, że to jest dość ciężki, obciążający produkt, radziłabym nie robić tego zbyt często, tylko na przykład wtedy, kiedy wychodzimy na jakąś ważną kolację albo na przykład kręcimy filmy na YouTube. Kupiłam również 4 maskary, jedną Estée Lauder i 3 tusze do rzęs marki Clinique. Jeżeli chodzi o Estée Lauder, to jest to maskara Sumptuous, wersja Bold Volume Lifting Mascara, która ma taką tradycyjną, zwężającą się ku górze szczoteczkę. I szczerze Wam powiem, że nie jestem zbytnio zadowolona z tej maskary, ponieważ ona praktycznie nic z moimi rzęsami nie robi, oprócz tego, że ładnie je rozdziela i bardzo nie podoba mi się to, że ona bardzo szybko zastyga na rzęsach, także nie ma możliwości poprawienia efektu, jeżeli on mi się nie spodoba. Chociaż być może moje oczekiwania się rozmijają z tym, co oferuje ten produkt, ponieważ ja oczekuję przede wszystkim pogrubienia i takich wyrazistych rzęs, a to zdaje się nie jest tego typu maskara. I teraz pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, dlaczego kupiłam aż 3 maskary Clinique. Powody są 2. Po pierwsze były tanie, a po drugie chciałam je po prostu przetestować, ponieważ żadnej z nich wcześniej nie używałam. I w skład tego mojego trio maskarowego Clinique'a wchodzi maskara wydłużająca, maskara High Impact oraz maskara o przedłużonej trwałości. I może zacznę od maskary wydłużającej. Ta maskara posiada bardzo charakterystyczną, wygiętą, silikonową szczoteczkę przypominającą grzebyczek. I to, co Wy tutaj widzicie, ta zielona farba, to ona znajduje się na każdej szczoteczce tej maskary. Nie wiem dlaczego, nie podoba mi się to, no ale tak sobie wymyśliła firma. Jeżeli chodzi o działanie tej maskary, to ono jest stricte wydłużające. Ta maskara naprawdę pięknie rozdziela rzęsy i pięknie je wydłuża. Jest maskarą mokrą, także możemy nakładać ją warstwami, ale ze względu na ten wygięty kształt szczoteczki ona może sprawiać trudności w aplikacji, zwłaszcza rzęs dolnych, także trochę trzeba się z nią nagimnastykować, a przynajmniej nauczyć nią obsługiwać.
High Impact Mascara to bestseller sprzedażowy marki Clinique o działaniu głównie pogrubiającym. Jego szczoteczka jest taka, powiedziałabym, prosta i klasyczna, a sama maskara mokra, także możemy sobie ją dozować, nakładając ją warstwami. I ja jej używam w ten sposób, że najpierw nakładam maskarę wydłużającą, a następnie sobie rzęsy pogrubiam tą maskarą pogrubiającą, a na sam koniec na rzęsy dolne zazwyczaj nakładam tę ostatnią maskarę, czyli Lash Power Mascara o przedłużonej trwałości, która posiada bardzo ciekawą szczoteczkę, ponieważ ona jest taka nie dość, że mniejsza niż pozostałe, to jeszcze ten trzonek jest krótszy, co ułatwia aplikowanie tej maskary na rzęsy dolne i ona się rewelacyjnie sprawdza, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy gdzieś wyjść, chcemy, żeby ten makijaż się dłużej utrzymał, jak nagrywamy filmy na YouTube, albo kiedy na przykład pogoda nie dopisuje, nie wiem, pada śnieg, albo deszcz. Także ostatnio często używam tego trio, czyli najpierw maskarę wydłużającej, na którą nakładam następnie pogrubiającą i jeszcze zwiększam sobie trwałość w zależności od potrzeby tą trzecią maskarą Lash Power i powiem Wam, że z każdej z nich jestem zadowolona. Jak już pewnie zauważyłyście, wszystkie moje maskary są czarne, a ja teraz poszukuję dwóch dodatkowych maskar, w ciemnofioletowej i granatowej. Także jeżeli znacie jakąś świetną jakościowo maskarę marki selektywnej w tym kolorze, to dajcie mi proszę znać. Podobnie jeśli używacie jakiejś dobrej, godnej polecenia kredki stosowanej na linię rzęs w kolorze białym lub beżowym, albo jednej i drugiej, to proszę podajcie mi swoje typy w komentarzach, będę Wam bardzo wdzięczna. W związku z tym, że podstawę mojego makijażu oczu stanowią kreski na powiekach, kupiłam również dwa eyelinery. Jeden marki Clinique, który jest eyelinerem żelowym w formie pisaka. Ma piękny, głęboki kolor i jest bardzo przyjemny w aplikacji, przy czym muszę Wam powiedzieć, że nie da się z nim za bardzo zrobić bardzo cienkich linii. Mnie to oczywiście nie przeszkadza za bardzo, bo ja, jak widzicie, nie robię sobie takich cieniutkich kresek, ale może to być wada dla osób, które właśnie takie preferują. Niemniej jednak ten eyeliner jest naprawdę świetny i ja go bardzo lubię. Można nim bardzo szybko zrobić kreskę, jeżeli się gdzieś tam pomylimy albo wyjedziemy poza wskazany obręb, to bardzo szybko możemy ją zmazać, ale też nie jest tak, że ona, nie wiem, szybko odpryskuje albo jest nietrwała. Nie, wręcz przeciwnie. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt. A drugi, Estée Lauder o nazwie Double Wear, ma taką formę rysika i jest bardziej ostro zakończony. Ten rysik jest też mniejszy i ten trzonek jest też krótszy niż w przypadku eyelinera Clinique'a. I dzięki temu ten eyeliner jest bardziej precyzyjny w aplikacji. Nawet tutaj pomiędzy rzęsami umożliwia taką bardzo dokładną aplikację i w związku z tym, że to jest taki rysik, to też możemy wykonać cieńsze linie, chociaż aplikacja nim zajmuje trochę więcej czasu niż w przypadku Clinique'a, ale jest naprawdę opłacalna. Ostatnim kosmetykiem, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest dwufazowy produkt do demakijażu oczu i ust marki Clinique o nazwie Take the Day Off, który jest moim ukochanym produktem do demakijażu. Jest bardzo wydajny, bardzo szybko usuwa makijaż, zarówno taki zwykły, jak i wodoodporny. I ja mnóstwo na temat tego produktu napisałam w odrębnym wpisie na blogu, do którego link zamieściłam pod filmikiem, także zainteresowanych odsyłam na swoją stronę. I kupiłam od razu dwa egzemplarze tego produktu, dlatego że podczas pierwszej wyprzedaży Estée Lauder, na której byłam, go nie było, więc jak już poszłam na drugą, to od razu się zabezpieczyłam i kupiłam dwie sztuki. Ja wiem, że ostatnio dużo mówię na temat kosmetyków Clinique i Estée Lauder, ale musicie mi to wybaczyć.
Bo po pierwsze, ja bardzo lubię produkty tych marek, a po drugie, akurat tak się złożyło, że po prostu teraz mam ich dużo, dlatego mogę coś więcej na ich temat opowiedzieć, ale to nie jest tak, że ja jestem wierną klientką i wyznaczynią tych marek, nie, wręcz przeciwnie. Jestem niewierna i bardzo często zmieniam marki, ponieważ lubię też testować nowości i bardzo szybko się nudzę. Ale swoją drogą, jak tak dalej pójdzie, to przetestuję połowę asortymentu marek Clinique i Estée Lauder, także nie wiem, czy nie będzie dobrym pomysłem, żebym za jakiś czas zrobiła taki film, w którym opowiem o kosmetykach tych marek, które warto kupić na wyprzedaży Estée Lauder. Dajcie znać, co o tym myślicie. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi proszę znać, czy używałyście któregoś z tych produktów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Może macie jakieś pytania. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich kosmetyków, o których Wam dzisiaj opowiadałam, artykułów na blogu, o których wspominałam, a także listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż. Gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.